No i witam serdecznie w kolejnych odcinkach z kanału Podróże Wojownika. Zabieramy was dzisiaj. Paweł leci ze mną. Jest to jego pierwsza podróż taka. Lecimy najpierw do Omanu. Teraz spędzimy jeden dzień, ponieważ mamy tak przesiadkę. I następnie lecimy do Iraku. W Iraku spędzimy 5 dni. Mamy zamiar zobaczyć Bagdad. Później mamy zamiar zobaczyć Karbale. I później jeszcze jedno miasto jakieś. Ogólnie zapowiada się naprawdę ciekawa podróż. Później lecimy do Turcji. Także śledźcie na bieżąco odcinki. Musimy się właśnie odprawić, ponieważ nie można było zrobić odprawy online na lot do Omanu. Nie wiem dlaczego. No, zaraz się okaże. Nie tatuaże, to byście nie rozpoznali na bank. Mówię Pawłowi, przebierz się za Piotrka z Podróży Wojownika i posłuchał totalnie. Nie, bo nie mam spodni w słonie. Właśnie, spodni w słonie nie ma, także lipa. Mistrzowie podróży. Wiecie, Z Piotrkiem się tak podróżuje właśnie. Pierwszy samolot już nas woła, już jest megafon. Mr. Pajax, proszę przechodzić, bo już odlatujemy. Normalna sprawa. Na to sobie radę, poczekają. I takie małe będziemy lecieć 6 godzin? Fajnie. Wow. Leciał ktoś Ryanerem 6 godzin? Ej, raz leciliśmy jeszcze gorszym, jak się leciało z Polski tutaj czarterem. No to była masakra. No. Plastikowe siedzenia, No. Dobra, ważne, że zdążyliśmy. Pierwszy lot 6,5 chyba godziny. I wylądujemy w Moskacie, w stolicy Omanu. Czyli o tym, że Oman jest mniej więcej takiej samej wielkości jak Polska. W Moskacie żyje ponad 1 milion ludzi. Jest bardzo dużo do roboty, także wam pokażemy. W tej serii trochę zmieniamy. Nie będą podróże wojownika, to podróże wojowników. No i moi kochani, Oman, 115 kraj, który odwiedziłem podczas podróży wojownika. Alaikum salam. 3 podstawowe słowa, które trzeba się nauczyć w krajach arabskich. Salam alaikum, że witać się oczywiście. Shukran, czyli dziękuję. I inshallah. To jest bardzo... Nie? Daj Boże. Coś takiego. To jest bardzo dobre, jak to się mówi tutaj. Ludzie są szczęśliwi, że znacie takie słowa. Mimo tego, że nie jesteście muzułmanami, dobrze znać. Wtedy zupełnie inaczej do was podchodzą. Tak w ogóle. Oman jest jest nie jednym, tylko jest najbezpieczniejszym krajem arabskim. Także przyjeżdżacie tutaj, najlepszą decyzją jest po prostu wziąć, wynająć samochód, jechać, spać na dziko i podziwiać ten kraj, ponieważ mamy tu piękne pustynie. Natura po prostu w Omanie podobno jest niesamowita. Nam teraz niestety nie jest to dane, ponieważ naszym głównym celem jest Irak. Ale pokażemy wam chociaż, jak wygląda Moskat, czyli stolica. Paweł elegancko z Ali plecakiem. Teraz nie różowy. Miała wcześniej różowy. Dobrze, że zmieniła kolor, bo trochę by to słabo wyglądało. Już po odprawie wbili mi pieczątkę tam, gdzie nie można wbijać, tam, gdzie są notatki urzędowe, ale to mniejsza z tym. Wizy, czyli jest wiza, ale darmowa. Przyjeżdżacie, jest darmowa. Nie wiem, do ileś tam dni, ale mamy za darmo. Tak, tranzytowa. Dobra, internet kupiony z Rena Mobile, tylko dlatego, że był najtańszy w sumie. To było spoko, 2 giga za 3 omańskie riale. Czy jakieś, teraz przy liczniku coś lekko ponad 30 zł. No, teraz muszę szybko apkę uaktywnić. Wam powiem, jaka to jest aplikacja do taksówek, bo może się komuś też przydać. Ta nazywa się Taslem Taxi. Taka pomarańczowa ikołka. Trzeba napisać numer telefonu dużo. Przeaktywnić i ruszamy do hotelu. Kolejna apka, z której tu możecie korzystać z taksówkami, chyba bardziej popularna nawet, bo się zapytałem też, to jest OTaxi. Tylko właśnie ani z tej mi nie przychodzi kod autoryzacyjny, także będzie, że normalnie taksy powiedzieli mi tu, że około 10 tych ich będziemy musieli zapłacić jakieś 100 zł, żeby dojechać do centrum. Tylko musimy znaleźć właśnie bankomat i wypłacić pieniądze. Tak wygląda lotnisko tutaj w Omanie. Będziemy wyciągnąć pieniądze jakieś. Ruszamy. No i na pieniądzach oczywiście sułtan. Chcieli wiedzieć o tym, że tutaj
W Omanie jest monarchia całkowita, czyli całkowicie rządzi sułtan. Oj, podobno dobrze jest. Z tego co oglądałem na filmach, że służba zdrowia to jest darmowa, różne rzeczy mają darmowe, że raczej ludzie są zadowoleni. Oglądałem też o tym, jak to tu wygląda. Oczywiście tutaj jest tak, sułtan ma całkowicie główny głos, on decyduje o wszystkim i tak dalej. Ale podobno konsultuje się z ludźmi jakimiś tam w sprawie różnych takich tych, żeby każdy był szczęśliwy, żeby ludziom się dobrze tutaj żyło. Ostatnio w kraju, w którym byłem, który był też takie coś było, to było na przykład Brunei, Królestwo Brunei. Jest tylko 6 krajów na świecie, gdzie dalej jest takie coś, że typowo sułtan ma władzę całkowitą. No i dobra, znaleźliśmy gościa, który pracuje na takim otaksji albo coś, ale nam apka nie działa. My się go pytamy, ile chcesz, bo mamy aplikację. Wiadomo, że trochę go zrobiliśmy w konia. On mówi, dobra, 7. Ja mówię, nie, 5. Aplikacja pokazywała 5, a nawet nie wiem, ile pokazuje. On mówi, no dobra, możemy jechać po 5. No, czyli tyle, co nam powiedzieli na lotnisku, że normalnie taksówka idzie na nas dychem, czyli ponad 100, my płacimy 50. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yeah, we're going to hotel. It's very close, yeah. Okay. But here Instagram not working. Snap. Only Snap. Okay. Chciał Snapa, ale no my nie używamy Snapa, a Instagram tutaj nie działa. Tak no niestety. Tak nie ma filmu. Mówiliśmy... Instagram, a حبيبي باشرة. Instagram. تعال حقوق Instagram. Dobry jest, tak. Zobaczymy, zaraz będzie ściemniał. Może mówię, że parking trzeba było zapłacić i tak dalej, zobaczymy. No, przed chwilą się siłowaliśmy na rękę. I say we before. My friend, Oman is safe? It's safe place? Yes, very safe, yes? That's very good. Yeah. Nie trzeba i nie gada za bardzo, to coś tam pojedyncze suka. Ogólnie to idzie się dogadać podobno po angielsku, nie ma z tym problemu jakiegoś dużego, że dużo osób mówi, no ale nie wszyscy. Ogólnie urzędowym językiem w Omanie jest arabski język. Tak wygląda miejscówka, gdzie mamy hotel. To jest dokładnie nasz hotel. Hello! Idziemy zjeść jakiegoś kepsa zjeść. Później jedziemy na najbardziej znany targ tutaj. No w ogóle miejsce, gdzie wieczorami bardzo warto posiedzieć. Bardzo dużo ludzi rekomendowało, że tam pojechać, zjeść kolację, napić się, ciszę sobie zapalić. Także tylko zjemy coś, o ile będzie coś. Idziemy, a jak nie, no to od razu jedziemy tam zjeść. Dobra, dojechaliśmy na dzielnicę Matrach i szczerze, jak będziecie się wybierać do Omanu, to właśnie zatrzymajcie się tutaj. Nie tam, gdzie my. My jesteśmy w bardzo złym miejscu. No tyle tylko, że właśnie tym plusem jest to, że to na lotnisko będziemy mieli szybciej. Przyjechaliśmy właśnie teraz na Matrach Square. Tutaj zaczyna się właśnie najbardziej znany i stary targ. Teraz wam wszystko pokażę po kolei, co i jak tutaj jest. Powiem wam, że klimacik bardzo fajny tu jest. Martwiliśmy się o to, że mamy krótkie spodenki, ale widzicie, że nie ma się czym martwić, bo wszyscy turyści tak naprawdę mają i się nikt nie przejmuje. Ogólnie żeście wiedzieli, że w muzułmańskich krajach raczej się nie nosi krótkich spodenek, raczej się zakrywa nogi. No widzisz, bo... Ej, musimy sobie kupić magnesy. Musimy dla mamy kupić. I taty. No i oczywiście się trzeba targować, jak to w arabskich krajach. A ja jestem w tym mistrzem. A Paweł właśnie, nie ma lepszego gościa do targowania. Większej żyły. Większej skarpety niż Paweł, także Paweł jest niżej. Thank you. Thank you so much. No. Pójdziemy sobie gdzieś szyszę zapalić na pewno. Jakieś dobre jedzonko zjeść. W ogóle to, co przed chwilą jedliśmy, a to, co widzę, co tutaj jest, to aż mi wstyd, że to jedliśmy. Przy tym jedzeniu, co tutaj możemy znaleźć.
Lubię takie miejsca, bo mają super klimat. W ogóle typ w taksówce nam mówił, no chcieliśmy, żeby podjechał tam pod meczet nas tak jest zobaczyć. Bo chcieliśmy tam nagrać i tak dalej. On mówi, nie, dzisiaj już zamknięte, przyjedźcie jutro. A ja czytałem na 3 stronach chyba, że turyści mogą tylko odwiedzić ten meczet od niedzieli do czwartku. W piątki nie można, bo w o, ładne. Kozak. No, że w piątki jest święty dzień i nie można. Ty, Paweł, przymierzaj. Takie do szpica. Jakie aladynki? Nie, eleganckie, ty. Eleganckie. Eleganckie są, na Phuket będzie miał jak znalazł. Ty Kamil miał podobne. Dobre są. Już tego wyobrażam w takich jak chodzi. Ja, to było złoto, naprawdę. Teścik. Pasuje mi? Nie, no wygląda elegancko. Ja podobnie wyglądałem właśnie jak byłem w tym. Jak w Afganistanie przymierzałem czapki. Sorry. Przymierzałem czapki w Afganistanie, to było identyczne. Na nasze łby wielkie to sobie możemy kupić. Thank you so much. Thank you. A, chciał nam sprzedać lokalne ciuszki, ale my będziemy musieli w Iraku kupić. Powiem wam ogólnie, że dużo turystów tu widać. Znaczy może nie dużo, ale widać turystów. Zresztą dla mnie, po tym jak byłem w Somalii ostatnio, jak ktoś nie widział z was jeszcze serii z Somalii, to zapraszam serdecznie. Bo teraz wszędzie, gdzie nie pojadę, to jest turystyczne. Ale to widać, że typowo każdy chodzi w strojach praktycznie. Kobiety wszystkie na czarno. Paweł, bierzesz. Nie, ale tu ma naboje nawet. A wiesz, co tu się dzieje na lotnisku, jak takie coś masz przy sobie? Od razu idziesz do przeszukania. Od razu. Jak kiedyś słyszałem, że ktoś miał przy sobie... A, to jest plastik. To nie jest metal. Słyszałem, że ktoś miał jakąś zapalniczkę, co wygląda jak nabój. Od razu do przeszukania. To teraz niedawno kolega przyjeżdżał i miał na szyi powieszony nabój. Jakiś już ten z dziurą, wszystko i tak samo, zawinięty. No, od razu zawijają za to. Wiecie, co tutaj jest tylko denerwujące? Strasznie zaczepiają. Normalnie, znaczy zaczepiają, żeby wcisnąć coś. Normalnie jakbyśmy byli w Egipcie. Nie no, w Egipcie to ciągną za rękę jeszcze. No dobra, Dobra, w Egipcie było gorzej. Okej, dobra, przesadziłem. Chociaż nie wiem jak jest teraz, bo byliśmy w Egipcie 18 lat temu. Nie 18, byliśmy tutaj 16 lat temu. No to mogło się trochę zmienić. Albo gorzej, albo lepiej. Albo no właśnie, no. Ale no każdy coś tam chce wcisnąć. Albo zegarek, albo coś innego. O, Albo oryginal Gucci. tak, wszystko oryginal. Paweł coś rozwalił. Coś ty to narobił? Coś ty to narobił? To nie ty rozwaliłeś? To nie ty? Nie kłam. W pojedynce to jest chyba drogo. W pojedynce chyba jest drogo. Mistrz targowania zaczął. Tu już wywieszone. Ramadan Karim. Zaczyna się dokładnie w niedzielę. W niedzielę będziemy w Iraku. W Iraku dokładnie. Także pokażemy wam, jak wygląda pierwszy dzień Ramadanu. Pojedziemy do świętego miasta. Myślę, że to będzie naprawdę niezłe wydarzenie tam. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda flaga Omanu. Kiedyś ta flaga była cała czerwona. Później zmienili. A tu jest sułtan, który teraz panuje. W ogóle też ciekawą informację czytałem na temat tego. To nie wiem, czy to ten sułtan, który jest teraz, czy jego ojciec. Że wygnał stąd swojego ojca. Nie zabił go, tylko po prostu przejął po nim tron. On w ogóle do innego kraju go wygnał. I po tym dopiero, jak on przejął władzę, to Oman zaczął się rozwijać. I to tak mocno zaczął się rozwijać. Wiecie, że otworzyli się też na świat. Wiecie, tu wydobywają ropę, tu wydobywają gaz ziemny, są tu rudy miedzi. No to
pieniędzy jest trochę, no. W sumie w tych krajach tu wszędzie dookoła pieniędzy nie brakuje, nie ma co gadać. Chociaż ciekawą sprawą jest to, że na przykład tutaj Oman jest tak spokojnym krajem i tak bezpiecznym, a znajduje się zaraz koło Jemenu. Czyli jednego z najbardziej niebezpiecznych teraz arabskich krajów w ogóle, jednego z najniebezpieczniejszych na świecie. To jest też bardzo ciekawe. Tam siedzimy, tam trzeba i tutaj tej. W Jemenie będę w maju. Dokładnie mamy wyjazd na Sokotrę, no to w ogóle wam powiem, bo jeśli ktoś chce z nami pojechać na Sokotrę, no ale to tam przyjdziemy dalej jeszcze, to tam się tak świeciło. Jeśli ktoś by chciał pojechać z nami na Sokotrę, to serdecznie zapraszam na wyjazd. Ja, Ala, Tuk Tuk Tours. Nie będzie niestety. Pawła niestety nie będzie, no trudno. No. Ale jeśli ktoś tu przecierpi, że Pawła nie będzie, to może jechać z nami. Jedziemy 31 kwietnia do 7 maja. Jest organizowany wyjazd. Jeśli ktoś chce jechać, odezwijcie się. Zapraszam serdecznie. A później, po tym wyjeździe, jeszcze z Alą lecimy właśnie do Jemenu kontynentalnego. Będziemy załatwiać wizę. Chcemy tam spędzić parę dni, pozwiedzać. Ala będzie musiała chodzić całkowicie ubrana w burce, bo tam wszystkie kobiety tak chodzą. Także to będzie też na pewno coś ciekawego. Kolejny meczet. Chodzimy właśnie, w ogóle jakie korki się zrobiły, to żal. Chodzimy, szukamy jakieś takie miejscówki, gdzie są jakieś takie różne restauracje i tak dalej obok siebie. Żeby się jeszcze zapalić, ale ciężko nie wiem coś znaleźć. Wbijamy na Mutra Fort. Idziemy tam do góry. Całkowicie przypadkiem na to wpadliśmy. Mamy do zrobienia teraz 100 schodów jest. tylko 100 schodów. Elegancko tak. Akurat na 21, super. I od razu zapytaliśmy się o miejsce, gdzie mamy później jechać, żeby sobie zapalić ciszę. Nawet tam piłko podobno można wypić. Gdzie tutaj jest, wiecie, prawo szariatu. Nie można pić żadnych narkotyków i tak dalej. Ma to sens. A, no. Wiatrak na schody. No fajny pomysł. Ale działa. Można się zatrzymać. No, ale podobno w niektórych hotelach jest, że można się piwa napić. Są lokale jakieś takie, wiecie, ukryte, w których też można. Także to, że gdzieś coś tam mówią, że nie można całkiem, bo religia nie pozwala, to nie zawsze jest prawda, pamiętajcie. No, no tam, no. Szczerze, jakbyście doszli, będziecie w Omanie, szukacie, przyjdźcie lepiej w dzień. Bo widać, że to jakieś góry są, woda by ładnie wyglądała. Co? Gdzie się modlą? Pytamy się kogoś, gdzie tu najlepiej pojechać, właśnie żeby się napić szyszy, napić piwa, zapalić szyszę. Gościu nam mówi, jedźcie na Rawasco, pisze się Rawasco. A on mówi, tam znajdziecie wszystko. Ja mówię, wszystko? On mówi, wszystko. I tak podkreślał to 3 razy, wszystko. No jedziemy tutaj z taksówkarzem. Ja mówię tak, kto wam powiedział o Rawasco? Mówimy, że lokalny. On mówi, okej. Mówię, no, tam znajdziecie wszystko. To jest taka mała dzielnica właśnie, gdzie ludzie tutaj przyjeżdżają typowo imprezować. Mówię, że tu wystarczy tu chodzić, zaraz wszystko będzie dookoła. Nawet ladyboya znajdziemy. On mówi tak, no bo wy z Tajlandii jesteście, mówię tak, no są tajki, ladyboye, wszystko. Nawet, no, spoko. Dla nas rozpoznać ladyboya to żaden problem oczywiście. ale śmieszne jest to, właśnie się zastanawiam, jak to tu działa. Wiecie, kraj, w którym jest prawo szariatu, wszystko ten. Też się taką dzielnicę znajdzie. Ale wiecie, jak to ktoś powiedział, w ciemno to Allah nie widzi. Elegancki kebabik.
Oczywiście na początku pan przywiózł nam inny, ale poprawił. Siemanko, witamy Was w naszym kolejnym dniu tutaj w Omanie. Właśnie przyjechaliśmy pod wielki meczet Sułtana Kobusa. Jest to... Nieprawda, to nie jest meczet, tylko powiedziałem Piotrkowi, że nie będę spał w hostelu, to wziął to. Przyjechaliśmy sobie taki hotel, skromny, wiecie jak jest, nie? Jak się bawić, to się bawić. YouTube dobrze płaci, tak że możemy sobie pozwolić. Na własnej sobie wynajęliśmy. Złota karta, nie? Złota karta. Szlachta się bawi. Dobra, ale tak naprawdę, żebyście wiedzieli. Ten meczet powstał w 1970 roku, wtedy jak sułtan obalił swojego ojca i wprowadził wielkie rewolucje w tym kraju. Oman zaczął żyć normalnie i to jest właśnie niesamowite, że po tym tamten ojciec był taki strasznie konserwatywny, taki, no ludzie nie byli zadowoleni. On go obalił, na znak tego postawił ten meczet. Ze względu wdzięczności też dla ludzi i tak dalej. Ludzie bardzo są zadowoleni z tego, jak to teraz tutaj wygląda. I musicie wiedzieć o tym, że to nie jest zwykła budowla, to nie jest zwykły meczet. To jest trzeci największy meczet na świecie. Mieści ponad 20 000 wiernych. Sobie wyobraźcie, jaka to jest wielka skala. Do środka niestety nie możemy wejść. A bardzo szkoda, ponieważ wisi tam też ogromny żyrandol, wisi tam jeszcze są dywany wielkie i tak dalej. W ogóle wygląda pięknie w środku. Nie możemy wejść ze względu na to, że jest piątek. Ale pochodzimy dookoła i Wam pokażemy, jak wygląda. Lekka zmiana, bo powiem Wam tak, no przyglądaliśmy się trochę i tak sobie myślimy, kurde, jak oni to wybudowali w 1970 roku. To wygląda jak nówka. No i okazało się, że no nie, to po prostu po tym coś rewolucja stała w 1970 roku, ale no i tak pomyliliśmy się trochę. Nie pomyliliśmy się, tylko Piotrek chce swoją historię jak zwykle pisze na YouTubie. Nie, właśnie nie. Sprawdziłem teraz dokładnie. No i te mecze zaczęli budować w 95 roku. No. Skoczyli pewnie rok temu. No ale naprawdę, no. Przyznam szczerze, że robi wrażenie. Ciekawe, czy nam się... Nie no, brama też zamknięta. Chociaż może na plac nam się uda tam gdzieś wejść albo coś. Widać, że ktoś tam jest. To sprzątacze. Wiecie, za 2 dni się zaczyna Ramadan. Oni się muszą mocno do tego przygotować tutaj pewnie, także wszystko... Znaczy tutaj i tak jest pewnie zawsze czysto, ale jak będzie Ramadan, no to... W ogóle jak będzie Ramadan, to będziemy w świetnym miejscu, w Karbali, w Iranie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dookoła 5 minaratów, tylko 5 filarów islamu. Ale co jest też ciekawe, zaraz Wam powiem, w ogóle nie, no, ogrody są wspaniałe. W środku w ogóle wisi ogromny żyrandol, który jest zrobiony, z kształtu Swarowskiego, który jest zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa. I to mnie ciekawi najbardziej, ponieważ jak byłem w Abu Dhabi, to tam też był żyrandol, też który podobno był wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa i teraz zastanawiam się, który jest aktualny właśnie. Oni to lubią właśnie, wszystko my największe. Pamiętasz, co zrobiliśmy w Watykanie kiedyś? Opowiem Wam trochę patologiczną historię z Watykanu. To jest historia, z której nie jesteśmy dumni, że nie było. Osobiście od razu podkreślam. Byliśmy młodzi, gniewni. Pojechaliśmy kiedyś, nieważne po co, do Włoch. No i stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w Rzymie, to pójdziemy do Watykanu. No i patrzymy. Kolejka na Kolejka parę jak, godzin. nie wiem, i taka malutka barierka. No i wpadło nam przez głowę, że po co mamy tracić 2 godziny, przeskoczymy przez barierkę. W Watykanie. No, przeskakujemy przez barierkę, ochrona się na nas rzuciła. Afera na pół Watykanu, że co to się stało w ogóle. Ale w sumie koniec końców wtedy nas nawet nie wyrzucili. No nic nie zrobili. Dostaliśmy tylko taką lekką zjebkę, że co my to robimy w ogóle. Oczywiście no nie znają, Nie pani mają. Nie mają. No i jakoś to przeszło bokiem. I tak weszliśmy do środka i bez problemu, znaczy nawet nie nakazali nam pochylić stać później. I tych 2 godziny w kieszeni, holiday. Tak, no. No i tak było, no ale od razu mówię, no to było dawno temu. No.
Ale powiem wam, że nie róbcie tego w domu. No. Ale żałuję, że nie możemy tutaj wejść do środka, bo ładnie wygląda naprawdę. Szkoda, szkoda. A to jest, wydaje mi się, że wczoraj wieczorem to było otwarte, tylko tak skoro, że się nie chciało zatrzymywać, że nas tu wysadzić. Bo my chcieliśmy, że nas tu podwiózł. Ale cóż, będzie jeszcze okazja w Omanie być na pewno. To szkoda, powiem wam, że jak tak sobie zaglądamy do środka, to naprawdę to niesamowicie wygląda. Ach, niedobrze. Ale trudno. Następna misja teraz, jedziemy pod Pałac Sułtana. Jeszcze ważna sprawa, skoro wam powiedziałem, że to jest trzeci największy meczet na świecie, to musicie wiedzieć o tym, który jest pierwszy. Oczywiście Mekka, meczet w Mekce. Tam wchodzi 1,5 miliona wiernych. No, pomyślcie sobie, ile to jest 1,5 miliona ludzi. Szok. Do drugiego wchodzi podobno 1 milion, a to jest trzeci. Właśnie, jakie wyschnięte. W ogóle musicie wiedzieć też fajną taką ciekawostkę, że w całym Omanie nie ma żadnej rzeki. Totalnie. Jak przyjedziecie tutaj, no to wiadomo, czego się można spodziewać. No najwięcej pustyni, ale też są góry. Najwyższy szczyt ma tutaj coś koło 2000 metrów w Omanie. Przyjechaliśmy pod Muscat Fort Museum. Wysadził nas przy drodze gościu. Teraz musimy rozkminić, jak tu się dostać. Jest tu jakieś wejście w ogóle? No nie wiem. Mistrzowie zwiedzania. Wiecie, co mnie tutaj denerwuje? Oni zadają milion pytań. Mi to tak drażni. Mówię, a gdzie jedziecie później? A o której jedziecie? A o której macie samolot? A gdzie macie hotel? Wszystko chcą wiedzieć. No tak, troszkę genialny pomysł, nie? Wysiądźmy przy drodze, będzie fajnie, zobaczymy sobie. Nic tu nie ma, nie? I nie mamy nawet jak stąd się ruszyć. Będziemy zadupcać teraz 2 km z buta. Nie, to wcale tak nie wygląda. Tak, no. Wszystko jest planowane. Pamiętajcie, moje podróże są zaplanowane od A do Z. Ja wiem, co robię. No, zobaczcie sobie. My teraz... Patrz, Paweł, ale pięknie. No. Paweł, podziwiaj. Muzeum jest zamknięte, no bo no trudne, jest akurat zamknięte teraz, nie? Ale można sobie tutaj patrzeć, taką... Wyjątkowo dzisiaj zamknęli. ładną fotę sobie można zrobić. Przy autostradzie. Przy autostradzie. Nie, bo Paweł, stąd po prostu się zaczyna trasę i się idzie dalej. I tak to wygląda. Paweł, tak wyglądają podróże, to nie jest wszystko totalnie zaplanowane, jakbyśmy chcieli. Czasem wychodzą różne takie nieplanowane rzeczy, ale z tego są najlepsze przygody, pamiętajcie. Zawsze tak było, znaczy dobra, nie zawsze. Czasem... Jedyna przygoda to może być, że cię auto potrąci. Czasem są problemy, ale czasem są dobre przygody. No a dzisiaj jest akurat idealna pogoda, żeby sobie spacerować. Akurat mamy długie spodnie, bo myśleliśmy, że tam jakiś mały procent widzieliśmy szansy tego, że wejdziemy do meczetu. 99% było, że nie wejdziemy, ale stwierdziliśmy, że ten procent lepiej mieć te długie spodnie. Jest elegancko, z jakieś 35 stopni do spacerowania sobie. A jest 9 rano. Jajca zagotowane. Petarda. Piękne widoki, zwiedzajcie, oglądajcie. Nie no, ten Oman jest piękny. Nie, my jesteśmy gdzieś... Gdzieś tu jesteśmy, gdzieś tu Paweł.
Gdzieś tu jesteśmy, w Muskacie, nie? Chciałem zobaczyć na lokalny fish market. Powiem wam tak, no po tym, co zobaczyłem w Somalii, na fish markecie, no to nie sądzę, że gdziekolwiek na świecie jeszcze mnie coś zaskoczy. No bo to była petarda totalna. Jak nie widziałaś odcinków w Somalii, to bardzo warto zobaczyć. No i tam fish market, no to był taki fish market, że po prostu szok. Ale tutaj może też będzie ciekawie. Ludzi jest dużo, także klimacik będzie dobry. Panie, po ile ta rybka? Co? No. Jakoś jedna ryba. No. A tutaj płetwy same. Co? Tutaj same płetwy. O, to jest kolejny. Patrz, jaki tu wielki tuńczyk. How many kilos is it? This 60 kilo. 60 kilo. Wow. And what's the price for? This price 100 riyal. 100, yeah? No. Czyli koło tysiaka. Yes, yes. It's tuna fish? Okej. Tuńczyk. Ładnie, ładnie. Tuńczyk. O, tu ma... Sorry? Come now. This come now, yeah? Fresh, good. O, yes. Takiego jeszcze młota nie widziałem nigdy na żywo. Tutaj małe, takie na Sri Lance dużo widziałem. Właśnie. Tutaj kolejne rekiny. Takie małe to jeszcze jedzą, ale jak już jest duży, to się nie nadaje do jedzenia. No. No tak, no. Jeszcze ma bójny, no, przynętę. I haczyk. Ważna też rzecz, żebyście wiedzieli, z kim sąsiaduje Oman. No to tak, z jednej strony macie oczywiście Jemen. Co do Jemenu, to chyba nic nie trzeba mówić. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No a po drugiej stronie z Zatoki Omańskiej Iran. Iran bardzo dobrze wspominam. Bardzo nam było fajnie i sądzę, że w Iraku będzie podobnie. Tak się zastanawiamy, czy ten stateczek, który tam stoi, to prywatny? Czy to jakiś wycieczkowy? Ale na wycieczkowi trochę za mały jest. A prywatny trochę za duży. No, prywatny trochę za duży. No, ale jest ogromny. Trzeba kupić magnesy. Paweł sobie jeszcze bierze tutaj koszuleczkę elegancką. Ale właśnie myślę, którą? Chyba z wielbłądem. Każda jest prawie z wielbłądem. Zieloną. O! Elegancka. Elegancka tego. No, tak z boku wygląda. Ale pewnie to jest jakiegoś tutaj szejka. A może sułtana nawet. W ogóle widzieliśmy tu przed chwilą autobus hop on, hop off. Czyli znaczy, że Muskatur jest taki mocno turystyczny, ale będziecie mogli sobie po prostu tak zwiedzać, jak będziecie tu przyjeżdżali, będziecie mieli pomysł, albo nie mieli pomysłu raczej jak zwiedzać, że będziecie chcieli wszystko zobaczyć, no to myślę, że taki autobus jest dobrym rozwiązaniem, bo on was wszędzie zawiezie.
Przyjechaliśmy teraz pod pałac Al-Alam, który jest jednym z 6 pałaców sułtana. Został wybudowany właśnie w 1970 roku, ale w 1972 były takie renowacje. I teraz wam pokażę z bliska, jak wygląda. Kolorowe. Ogólnie do samego pałacu na jego teren wejść nie wolno. Można tutaj sobie wszędzie tylko dookoła połazić. Także wam pokażemy tyle, ile damy radę. Teraz sobie wyobraźcie to, co jest czas. To jest tylko brama wejściowa. Wyobraźcie, co tam dalej wszędzie musi być. Powiem wam jeszcze tak. Wyjdziecie gdziekolwiek tutaj na nas, na przykład dzisiaj, jak jest piątek, jest święty dzień. No to wiadomo, oni spędzają, miejscowi muzułmanie spędzają czas z rodziną, spędzają czas na modlitwę i tak dalej. No praktycznie na mieście nie widać żadnego. Widać tylko obywateli innego kraju, a raczej krajów. Ponieważ jest tu bardzo duża też populacja Hindusów, Pakistańczyków, z Bangladeszu ludzi. Ze względu na to, że przyjeżdżają tutaj i są tanią siłą roboczą. Ewidentnie widać ich. Ale widać ich naprawdę wszędzie i to od razu widać. I to samo jest właśnie też w innych tych krajach arabskich tutaj. Oni są typowo wykorzystywani jako tania siła robocza. No ale powiem wam tak, no mimo tego, że są to tanią siłą roboczą, na pewno mają tu lepsze życie niż u siebie. I taka jest prawda. I na pewno więcej zarabiają. Mimo że zarabiają bardzo mało, to na pewno zarabiają więcej, żeby zarobili u siebie. Skoro wyjeżdżają, to musi im się to opłacać. A tak w ogóle, to przedwczoraj mi się śniło właśnie, że byłem z Alą znowu w Indiach. Szczerze wam powiem, że się nie mogę doczekać, jak to znowu pojadę. Ale tym razem mamy plan, żeby zobaczyć południową część Indii. Tą ładną część podobno. To jest jakaś ładna część? Dobra. Może ładna to za Ładna dużo. w Indiach. O. Ładna jak na Indię, o. Nie, no bo tak, no 2 razy północ była. Już tam tak naprawdę, no wiadomo, na pewno można było jeszcze coś tam zobaczyć. Można było dalej pojechać w Himalaje i tak dalej. No na pewno było coś zobaczenia. Ale na południu Indii podobno jest zupełnie inaczej. Jest inny klimat. No i chcemy to zobaczyć, ale to nie w tym roku. Piotrek tęskni za street foodem z Indii. Bardzo. Nie wiem, ilu z was ogląda na przykład na TikToku albo na Instagramie, możecie zobaczyć świetne filmiki właśnie ze street foodem z Indii i to jest, aż mi się przypomina. To jest tak wyjątkowe, że nigdzie na świecie. To, co miałem ugniatanie rączkami w Somalii, to jest przy tym nic, naprawdę. Opera. Też patrzyłem, jak wygląda w środku. Bardzo ładnie. No i wylatujemy. Fajnie spędzony czas w stolicy Omanu, w Muskacie. Fajnie było zobaczyć, ale myślę, że Muscat to jest miasto, do którego się przyjeżdża raz. No bo tak naprawdę większość rzeczy, które chcieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Oczywiście podkreślam, że Oman jest pięknym krajem, ale żeby go przejechać, żeby wynająć samochód i żeby jechać przed siebie, spać na dziko i cieszyć się cudowną naturą, jaka tu jest. Tylko oczywiście w odpowiednim miesiącu, ponieważ jak jest lato, pytaliśmy się, to temperatury dochodzą do 50 stopni w górę, w cieniu. Także nie wyobrażam sobie wtedy spać na przykład w namiocie albo w samochodzie, bo jest to niemożliwe. No, do Omanu wrócę jeszcze na pewno kiedyś z Alą, bo tak się umówiliśmy, że chcemy sobie zwiedzić. A jak teraz, koniec, właśnie dojechaliśmy na lotnisko i idziemy. Kolejna przygoda hardkorowa. Dokładnie, lecimy do Iraku, do Bagdadu i rozpoczynamy tam kolejne parę dni zwiedzania tego kraju. Tak. Niektórzy na pewno tak myślą. Bo niektórzy myślą, że jak mówimy, że jedziemy do Iraku, o gdzie wy jedziecie, masakra. Powiem wam, w Iraku wojna się skończyła 20 lat temu. Wiele osób dalej chyba tego nie wie, ale tak jest. Także będzie to na pewno fajny czas.
Śledźcie na bieżąco, zapraszamy na kolejne odcinki właśnie z tego kraju. Pozdrawiamy serdecznie. Wbijajcie do Pawła na Instagrama, Paweł Muay Thai Fighter. Wbijajcie do mnie, Podróże Wojownika, YouTube. Zostawcie obserwacje. Na razie i pamiętajcie o subskrypcji. Nawet na lotnisku są palmy. Ale idziemy się odprawiać w szamę.